Cześć, to Marcin Wytrążek. Witam bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z autoterapią. Dzisiaj omówię bardzo ciekawą technikę na zespół cieśni kanału nadgarstka. Omówię badania naukowe, w których wyszło, że ta technika jest bardzo skuteczna w terapii zespołu cieśni kanału nadgarstka. Więc myślę, że jeżeli masz drętwienia w tych trzech palcach i masz problemy z cieśnią nadgarstka, no to Ci może naprawdę pomóc. Ogromnie dziękuję wszystkim, którzy wspierają moją aktywność. No i można to robić poprzez wciśnięcie łapki w górę, napisanie komentarza, zasubskrybowanie kanału, udostępnienie filmu rodzinie, znajomym, a od niedawna też można skorzystać z innej formy wsparcia, do czego zachęcam i ukłony dla tych, którzy mnie będą wspierali. No jeżeli czujesz, że ta moja praca ma sens, wspiera Cię, rozwija, pomaga Ci lepiej żyć, opanowywać swoje ciało, no to możesz mnie wesprzeć poprzez zakup kawy na portalu Buy Coffee. Wszystko w opisie. Albo, jeżeli masz taką chęć, to możesz mnie wesprzeć poprzez guzik na dole jest wesprzyj kanał. Roczna kwota wsparcia mojego kanału nie przekracza kosztu wizyty u fizjoterapeuty. Więc moja całoroczna opieka i motywacja i dzielenie się wiedzą, no to jest koszt nie większy niż jedna wizyta u fizjoterapeuty. To tyle w tym temacie. Lecimy. Nie będę się rozwodził na temat teorii dotyczących powstawania, objawów itd. zespołu cieśni nadgarstka. Chciałbym po prostu pokrótce omówić pewną technikę opisaną w 1993 przez Suchera. Odsyłam do tych badań, też są wypisane w opisie, który zaprezentował technikę rozciągania więzadła poprzecznego nadgarstka. Taką technikę rozciągania mięśniowo-powięziowego więzadła poprzecznego nadgarstka. W okolicy nadgarstka tutaj mamy taki kanał, w którym znajduje się m.in. nerw pośrodkowy, ten, który jest dzisiaj bohaterem dzisiejszego dnia. I tutaj mamy więzadło, pod którym przebiega nerw pośrodkowy i technika, którą zaprezentował ten autor, technika autoterapii, jest modyfikacją takiej techniki wykonywanej przez terapeutów, która rozszerza tę przestrzeń, czyli rozciąga tę przestrzeń. Nie wiem, na ile to jest widoczne. To jest ciągle temat dyskusyjny, na ile tutaj zachodzi rzeczywiście fizyczne rozciąganie, a na ile jest po prostu poprawa swobody poruszania się tutaj tkanek. Niemniej jednak badania pokazują, że tego typu technika działa i poprawia tutaj warunki dla prawidłowej pracy nerwu pośrodkowego. I idea jest taka, żeby otwierać ten kanał nadgarstka, rozciągać to więzadło poprzeczne nadgarstka, tak by to robił terapeuta w formie terapii. No a ja za chwilę pokażę kilka wariantów, jakie można wykonać samodzielnie. Na początek chcę się odnieść do tej techniki oryginalnej, techniki Suchera. Jeżeli dobrze czytam. No Suchera tak się pisze. Który zaprezentował technikę rozciągania tego więzadła. I można to wykonać w taki sposób, za chwilę drugi wariant na stojąco, gdzie wprowadza się pełne rozciągnięcie mięśniopowięzi, czyli rozciągamy zginacze, to jest jeden wariant, za chwilę pokażę z innego ujęcia, i chwytamy kłąb i kciuk i wykonujemy i wyprost, i odwiedzenie, żeby tę okolicę kanału nadgarstka, żeby to więzadło poprzeczne nadgarstka porozciągać. No do tego więzadła przyczepione są mięśnie kłębu kciuka, więc to odwodzenie z prostowaniem kłębu kciuka będzie rozciągało więzadło poprzeczne. Czyli tutaj jest nacisk nogami do środka, żeby zwiększyć rozciąganie zginaczy, a druga ręka chwyta kłąb kciuka i kciuk i wykonuje wyprost z odwiedzeniem. Czyli tutaj jest zgięcie grzbietowe, rozciągnięcie. Wszystko musi być w granicach komfortu wykonywane. To nie jest rozrywanie mięśniowo-powięziowe, tylko rozciąganie. Tak oryginalnie autor to nazywa. No, można to nazwać rozluźnianiem mięśniowo-powięziowym w formie autoterapii. I druga ręka chwyta kłąb kciuka i kciuk i wykonuje ruchy kłębem i kciukiem w tamtą stronę, tak żeby, no właśnie tutaj schematycznie pokazana okolica kanału nadgarstka, że ta okolica jest rozciągana. Czyli tu jest, moje nogi wykonują zgięcie grzbietowe nadgarstka, jest rozciągnięcie, tu jest druga ręka, tak żeby ta okolica ulegała rozciągnięciu. Inny wariant proponowany przez autora
to zgięcie grzbietowe, czyli rozciągnięcie tej okolicy w tym wymiarze, żeby zginacze były rozciągnięte, łokieć oparty o tułów, tu jest wykonane zgięcie grzbietowe i tu jest uchwycenie kłębu i kciuka i wykonywanie zgięcia i odwiedzenia. Czyli jest dociśnięta ręka, rozciągnięta i tu jest rozciąganie. Też pokażę to z ciut innego ujęcia. Myślę, że to będzie w miarę dobrze widać, przynajmniej tą część nadgarstka, czyli dociskamy łokieć swoim tułowiem. Tu już jest rozciągnięcie w tym wymiarze i oprócz tego dokładamy odwiedzenie z wyprostem kciuka, czyli tu nawet dociągnięty nadgarstek i powolutku wprowadzamy rozciąganie. To jest technika zaprezentowana przez autora w 1993 roku i teraz w 2020 roku wyszła praca, która przebadała, no może nie na jakiejś dużej grupie, ale kilkudziesięciu osób, modyfikację tej techniki. Przy okazji dosyć dokładnie przebadała, czy zachodzą jakieś zmiany. I co ciekawe, co w fizjoterapii nie jest zbyt częste, że wykonano badania z podwójnie ślepą próbą. Ani wykonujący tą terapię, czy instruujący, ani pacjenci nie wiedzieli, że są podzieleni na grupy i że jedna grupa będzie wykonywała docelowo technikę rozciągania tej okolicy, a druga po prostu takie udawane techniki wykonywała. Do badania wybrano 19 pacjentów, żeby rozciągać to więzadło i do grupy kontrolnej 17 osób. Za chwilę pokażę tę technikę rozciągającą to więzadło, natomiast te 17 osób po prostu trzymało swój nadgarstek i wykonywało głaskanie tej grzbietowej strony. No, czyli tak miały wykonywać technikę, żeby tutaj za dużo się nie zmieniało, więc technika była na tę drugą stronę. Co się później okaże, miało ogromne znaczenie dla wyników badań. Grupy były bardzo podobne, około 50 lat. Losowo dobierano do tych badań te osoby. Oczywiście więcej było kobiet z dolegliwościami zespołu cieśni nadgarstka niż mężczyzn w obu grupach. I jak to w życiu bywa, to nie jest tak, że ta przebadana technika, to ona jest cudowna i ona sprawiła, że totalnie zniknęły dolegliwości. Natomiast w wielu parametrach uległa poprawa, czyli w zakresie mrowienia i drętwienia znacząca poprawa w tej grupie, która rozciągała to więzadło poprzeczne, w grupie kontrolnej praktycznie bez zmian. Uległa tutaj też siła chwytu szczypcowego, czyli to, co może być problemem gdzieś już w zaawansowanej cieśni nadgarstka, że też już te mięśnie słabną, są odnerwiane. I co istotne, w badaniach elektroneurograficznych parametry przewodnictwa nerwowego uległy poprawie w tej grupie, która wykonywała to specjalne ćwiczenie. Siła chwytu ręki nie uległa poprawie i parę innych parametrów jeszcze nie uległo poprawie, ale w stosunku do grupy porównawczej, no to była diametralna różnica. Teraz jak wykonywano tą technikę? Badania trwały 6 tygodni, czyli badanie kontrolne było na początku i po 6 tygodniach terapii. Technikę, którą za chwilę zaprezentuję, wykonywano 4 razy dziennie po 30 sekund. No i teraz moja myśl jest taka, że niekoniecznie musisz wykonywać tę technikę, którą za chwilę pokażę, która była w tych badaniach, tylko będziesz mieć 3 warianty, czyli albo to z tym siedzeniem, albo z staniem przy ścianie, albo za chwilę ten wariant, który wybrali autorzy do tych nowszych badań. I za chwilę jeszcze chciałbym dołożyć do tego parę rzeczy, żeby bardziej kompleksowo na tą okolicę powpływać i oddziaływać. W tych badaniach wykonywano tego typu technikę, czyli rozciągnięcie było wykonywane w ten sposób, czyli to rozciągnięcie do zgięcia grzbietowego, a druga ręka odciągała kłąb do wyprostu i do odwiedzenia. Czyli tu nie było takiego chwytu w ten sposób za kciuk, tylko był tutaj za kłąb i było tego typu odciąganie, ale myślę, że to jest kwestia wyczucia swojej ręki. Ważna rzecz, żeby właśnie rozumieć, że tu nie chodzi o rozciąganie kciuka samego w sobie, tylko tej podstawy kciuka. Stąd jeżeli będzie tak, że będziesz czuć, że z chwyceniem kciuka jest to intensywniej robione i czujesz, że mocniej to więzadło jest rozciągane, no to myślę, że śmiało można chwycić z kciukiem. No a jeżeli chcesz już oryginalnie działać według tego badania, no to tu jest chwyt
za kłąb kciuka, zgięcie grzbietowe i powoli wykonywane rozciąganie komfortowo. Tak, żeby było czuć, że coś tu się dzieje, coś jest rozciągane, ale żeby to nie była jakaś brutalna prowokacja, żeby było przyjemne rozciąganie i tak 4 razy po 30 sekund. To, co ja bym do tego od razu dołożył, to bym dołożył jednocześnie neuromobilizację, czyli pobawiłbym się w taki sposób, że jest to zgięcie, ale popracowałbym nad mobilnością tkanek dalej. Neuromobilizację nerwu pośrodkowego już kiedyś omawiałem, więc można znaleźć na moim kanale, ale dołożyłbym też do tego, czyli po wykonaniu tego typu techniki dalej bym kontynuował temat pracy. Trochę bym powiedział kolejność dowolna tych technik, które za chwilę wymienię, ale gdzieś bym pracował nad swobodą, nad przesuwalnością nerwu pośrodkowego, nie tylko w okolicy kanału nadgarstka, ale na całym tym trakcie aż po szyję. Czyli teraz od szyi po nadgarstek nerw pośrodkowy jest rozciągnięty, czyli bark nisko, cofnięty, zgięcie szyjnego odcinka kręgosłupa, rozciągnięty nadgarstek. To jest skrajna pozycja i można się tym pobawić. Czyli w momencie, kiedy jest naciągnięty nadgarstek, to można cofnąć głowę, można trochę odpuścić nadgarstek, naciągnąć głowę i naciągnąć nadgarstek, to poluzować nerw pośrodkowy tutaj, poluzować w obszarze nadgarstka, naciągnąć w obszarze głowy. I tak się można tym troszeczkę pobawić w taki sposób, oczywiście nie prowokując jakoś brutalnie, nie prowokując objawów, chociaż myślę, że jeżeli masz zespół cieśni kanału nadgarstka, to możesz tutaj lekkie mrowienie odczuwać, więc no na pewno nie byłoby to tak ekstremalne jak to, co ja pokazuję, tylko to zgięcie byłoby mniejsze i ta amplituda ruchu byłaby mniejsza, czyli albo pogłębiamy tutaj ten ruch szyją, skłon do boku, bark nisko, albo odpuszczamy sobie szyję i bark i trochę poluzowujemy, rozciągamy, bo to nie jest do końca rozciąganie, ale jest to w ten sposób poluzowywanie nerwu pośrodkowego. Albo można by było bez ściany to wykonywać, czyli albo jest naciągnięcie nadgarstka, głowa pochylona w tę stronę, albo pociągamy nerw pośrodkowy przez skłon boczny szyi, nadgarstek luzujemy. I w ten sposób też można minutkę, 2 poćwiczyć. Na pewno bym to dołożył. To, co koniecznie bym tutaj dołożył, to tak zwaną rękawiczkę powięziową. Ja tak to nazywam, tego typu techniki, gdzie chwytamy powięź powierzchowną, czyli otaczamy tkanki. Ręka się nie może ślizgać, więc czasami nawet może trzeba założyć rękawiczkę gumową. Jest naciągnięcie skóry, no a tak de facto to nie tylko skóry, ale i tkanek dookoła. Ja tak pokazuję w kierunku kamery, ale pewnie jest wygodniej to zrobić gdzieś w dół, że jest naciągnięcie skóry, tak jakby się chciało dosłownie wciągnąć skórę jeszcze dalej i powolne wykonywanie ruchów okrężnych, zgięcia dłoniowego, grzbietowego, tak żeby ta okolica, właśnie ta ulegała rozciągnięciu, jakiemuś oswobodzeniu, żeby te relacje pomiędzy tkankami się zmieniały, żeby tu było więcej ślizgu w tych tkankach. Więc chwyt tą ręką drugą pewny i mocny, a tutaj powolne, dokładne luzowanie w różne strony, czy to dołokciowo, dopromieniowo, zgięcie dłoniowe, grzbietowe, czy może nawet niewielki ruch, a więcej rozciągania tkanek. Tu też można w ten sposób oswobadzać tkanki. No, troszeczkę tak jest, że te tkanki dookoła otaczają tą cieśń nadgarstka, więc to jak będzie luz wokół nadgarstka w tkankach, to tutaj też się będzie poprawiało. To, co można dołożyć, kiedyś to już pokazywałem, to też ćwiczenia czynne, ale w taki sposób, z jednej strony tu chodzi też o poprawę ukrwienia, trochę wzmocnienia, ale też chodzi o poprawę ślizgu tych tkanek w środku. Z racji tego, że tu mamy bardzo dużo ścięgien różnych mięśni, to w zależności od tego, jak będziemy wykonywali zgięcie palcami, to inaczej będą się te ścięgna względem siebie ślizgały. Więc można trochę wykonywać takich ruchów, trochę takich ruchów zaciskania, czy trochę pełniejszego zaciskania, czy może zaciskania ze zgięciem dłoniowym, grzbietowym. We wszystkich tych wariantach trochę inaczej te ścięgna względem siebie się poruszają. Więc można wykonywać tego typu ruchy znowu, nie w takiej pozycji, ja to pokazuję tak do kamery. Pewnie wygodniej jest w ten sposób trzymać rękę, że trochę więcej zgięcia dłoniowego, grzbietowego, może w takiej konfiguracji,
może właśnie z otwartą dłonią, czy różnego rodzaju zaciskania, może zaciskania w pełni, otwierania, zaciskania w pełni, czy takiego tylko zaciskania palców u góry, czy zamykania dłoni w ten sposób. Więc można w ten sposób zbudować taki zestaw ćwiczeń, gdzie troszeczkę będzie ruchów czynnych i ta ręka będzie pracowała, też troszeczkę może się wzmacniała, bo myślę, że wiele osób z zespołem ciśnienia nadgarstka czuje, że to jest słabsze. To jest jedna rzecz. Gdzieś się będzie poprawiał ślizg tych ścięgien, które tutaj będą pracowały podczas ruchów ręką. Tego typu technika będzie tu już odkształcała tkanki i luzowała. No i ta prezentowana technika dzisiaj, plus neuromobilizacja. Pamiętaj, że chodzi o Twoje zdrowie i zawsze w przypadku wątpliwości co i jak odwiedzamy lekarza, w tym przypadku pewnie ortopedę, neurologa, bo może się okazać, że warto trochę popracować, dać sobie przynajmniej te 6 tygodni takiej intensywnej, uczciwej pracy. Czyli 4 razy dziennie, ja bym nie robił tylko jednego ćwiczenia, bo badania pokazują, po prostu ktoś przebadał jakąś technikę, ale nie spotkałem badań, które by cały zestaw analizowały. Może będzie konieczne stosowanie jakiegoś leku przeciwzapalnego. To już omów właśnie z lekarzem, czy może stosowanie jakichś leków, czy może stosowanie ortezy. Niektórym pomaga stosowanie ortezy, która przez jakąś część dnia odciąża tę okolicę. Więc różne są środki, ale dzisiejszy odcinek miał zaproponować takie ćwiczenie, które wprowadza tutaj luz i coś jest na rzeczy, że to rozluźnianie, rozciąganie mięśniowo-powięziowe jednak coś daje. No dobra, jak ktoś zainteresowany tymi badaniami, to w opisie będzie odniesienie do tych badań, można sobie dokładniej wystudiować, jak to wszystko wyglądało, jak te badania były przeprowadzane. A tak, to życzę miłego ćwiczenia i do zobaczenia następnym razem. Cześć!